Cześć kochani, jak zwykle witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Życzę z góry fantastycznego dnia, czy to jest poranek, czy to jest południe, czy to jest popołudnie, czy to jest wieczór, nieważne. Na każdą chwilę Waszego życia po prostu wszystkiego dobrego. E, Życzę Wam, żebyście byli po prostu zadowoleni z tego wszystkiego, co Was spotyka, chociaż czasami wiecie, takimi dobrymi intencjami, chęciami piekło jest wybrukowane, jak to się mówi. Bo jeden drugiemu życzy, a później innym mówi, a obróciło się to wprost przeciwnie i tak dalej. No, trzeba się zastanowić się dlaczego. No ale mniejsza z tym, ja Wam życzę wszelkiego dobra i myślę, że Wy również dla mnie i bardzo za to dziękuję. I dziękuję jak zawsze za Waszą obecność. Tutaj nie byłoby sensu pracować, nakręcać tych audycji, gdyby nie Wasz odbiór oczywiście, Wasze lajki, Wasze subskrypcje, o które nadal oczywiście proszę o dzielenie się linkami, bo wiem, że wielu z Was to robi. E, Widzę po nowych subskrybentach przybywają, to znaczy, że te audycje, te treści trafiają do ludzi. Kochani, o czym dzisiaj? No przede wszystkim o czym nie będzie. Nie będzie o zakwaszeniu, nie będzie o polach magnetycznych, nie będzie o zdrowiu, o szczypawkach, o innych historiach. Może nie będę tak się bulwersował, jak zazwyczaj to robię, tak emocjonalnie. Będzie spokojniej, będzie łagodniej, ale będę mówił o bardzo ważnych sprawach. No, zresztą widzicie tutaj e, czołówka Twoja przemiana równa się lepszy świat. No właśnie, jak to jest? Zmień siebie. Jak to mam się zmienić? To niech inni się zmienią. No właśnie. Jak to mówił swego czasu Lew Tolstoj, każdy myśli o zmianie innego, ale nie myśli kompletnie o zmianie samego siebie. Może dlatego, że to jest bardzo trudna praca, mentalna praca, która polega na tym, że najpierw trzeba siebie zobaczyć, często w innych ludziach, którzy są lustrem dla nas, i wtedy no, naprawdę trzeba mieć takie dużo pokory i mało takiego negatywnego egoizmu, żeby się przyjrzeć i powiedzieć jasny gwint, to ja mam to w sobie, to ja powinienem się zmienić. A tymczasem oczywiście, jak jeszcze raz powtarzam, żądamy tych zmian od innych. No dobrze, zazwyczaj tak jest w związkach, w małżeństwach. Niech ona się zmieni, niech on się zmieni, to wtedy będzie lepiej. Dobra, ale to już taka mała dygresja. Kochani, dzisiaj przeczytam Wam fragment mojej książki, której okładkę tu pokazuję, a tą książkę pokazuje, że faktycznie istnieje. A więc to nie jest tylko ilustracja, że coś takiego istnieje, ale istnieje. No 400, prawie 40 stron. E, Napisałem ją 16, więcej już, to był 2007 rok, no to można sobie policzyć, nagrywam tę audycję w 2025 roku, to można sobie policzyć ile lat temu i ona czekała na wydanie do 2023 roku, czekała 16 lat. Czemu tak było? Trudno, jest jednoznacznie odpowiedź na pytanie. Myślę, że niedługo w ogóle zrobię taką audycję, troszeczkę otworzę się, a może nawet bardzo mocno otworzę się przed Wami, jak to ja, człowiek humanista z urodzenia, z wyboru inżynier, czyli człowiek od techniki, no, o której mam marne pojęcie, tak prawdę mówiąc, zaczął pisać, interesować się pisaniem, co zaczęło mi w duszy grać i różnymi tematami, ale to przyjdzie czas na to. Natomiast dzisiaj, kochani, właśnie o tych zmianach. Już udostępniam ekran i mam przygotowany fragment tej książki. E, Zmieniając siebie, zmieniamy cały świat. Czy naprawdę tak jest? To już wasza sprawa, wasza ocena. Ja tylko mogę, że tak powiem, e, no właśnie tutaj, przepraszam bardzo, ale rozjechał mi się troszeczkę tekst. Za daleko poleciałem pewnie. Ojejku, jak zwykle. Jak to zwykle jest. Zaraz zobaczymy. O właśnie, już teraz mamy. Zmieniając siebie, zmieniamy cały świat. A więc jeszcze raz powtarzam, że ocena to należy do was, nie do mnie. To, co ja tu piszę, to, o czym mówię, jest bardzo subiektywne, takie bardzo moje, nazwijmy to, o ile to jest moje do końca, bo sądzę, że jestem często przekaźnikiem, takim kanałem przekazu pewnych informacji
i z czegoś czasami sprawy z tego nie zdaję, że jestem tylko kanałem. Jestem takim przewodnikiem, który może prowadzić innych, ale który również jest sam prowadzony. W mniejszym lub większym stopniu ja też napotykam innych ludzi, którzy mnie prowadzą, albo przychodzą pewne inspiracje, jakieś pomysły, nie moje, tylko po prostu przesyłane. Ale to już mniejsza z tym. Kochani, zmieniając siebie, zmieniamy cały świat. Wszyscy jesteśmy ze sobą powiązani niewidzialnymi nićmi. Wszyscy odpowiadamy przede wszystkim za siebie, ale również za cały świat. To nie jest slogan. Zmieniając siebie, zmieniamy świat. Przede wszystkim ten nam najbliższy. Może się tylko wydawać, że nikt z nas nie ma żadnego wpływu na losy planety i całego wszechświata. A jednak, tu cytat, każdy człowiek nosi w sobie karmiczną świadomość wszechświata. Ponieważ w każdym z ludzi tkwi pierwiastek boski, nosimy w sobie odpowiedzialność za losy świata. Poprawiając siebie, poprawiasz świat. Każdy pozytywny czyn, czy konkretna, mocna myśl, dodam od siebie jeszcze intencja, bierze udział w robieniu świata lepszym. To jest fragment Ewangelii Życia Doskonałego. I cytat z kapitalnej książki. Namawiam was, żebyście kupili taką książkę, dostali gdzieś w internecie, Życie i nauka mistrzów Dalekiego Wschodu, Berda T. Spaldinga. Zbudujcie wasze człowieczeństwo, a zbudujecie całą ludzkość. Mówiliśmy już na początku tej książki, że cały świat jest podobny do hologramu. Cały on, jak też każdy jego fragment jest identyczny jak inny, mniejszy fragment. Nie ma tu żadnego chaosu, a jest doskonałe uporządkowanie. Jeśli powiększymy najmniejszą cząstkę tego hologramu, fraktal, to ujrzymy mnóstwo takich samych cząstek ulokowanych w całości, tworzących tę całość. I tu gwoli wyjaśnienia, co to jest ten tak zwany fraktal, z łacińskiego fractus, złamany cząstkowy. W znaczeniu potocznym oznacza zwykle obiekt samopodobny, to znaczy taki, którego części są podobne do całości, albo nieskończenie subtelny, ukazujący subtelne detale nawet w wielokrotnym powiększeniu. I tu przypomina mi się, zwróćcie uwagę, na przykład na liście paproci. Czyli idziecie do lasu, macie duży liść paproci, który składa się na łodydze. Są mniejsze takie jakby listki i okazuje się, że te małe listki są podobne do całości, a w tych małych listeczkach są jeszcze mniejsze, które są praktycznie identyczne, znaczy identyczne w kształcie, jedynie mniejsze od tych mniejszych i tak dalej. Jeżeli przyjrzycie się na przykład brokułowi, ewentualnie kalafiorom, zwróćcie uwagę, że tam są też podobne struktury. Identyczne dosłownie, a więc fraktale. Każdy fraktal dzielony w nieskończoność na mniejsze części będzie zawsze przedstawiał obraz całości. Tak jak najmniejszy atom jest obrazem większego atomu i jednocześnie obrazem najprostszego systemu planetarnego. Tak jak każda najmniejsza nawet komórka naszego ciała jest obrazem całego organizmu. Ktoś może i powie bzdura. To przyjrzyjmy się, czyżby? To dlaczego z pojedynczej już komórki, z pojedynczej cząstki DNA, kwasu dezoksyrybonukleinowego, da się już odtworzyć nową istotę identyczną z tą, z której ta cząstka DNA została pobrana. Kiedy więc jeden tylko fraktal zmieni wzór, to ma to wpływ na całą strukturę. Ona również zmieni wzór, ta cała struktura. W związku z tym, jeżeli my, dodaję od siebie, jesteśmy takimi fraktalami, poszczególnymi jednostkami, ale my się zmieniamy, to mamy wpływ na całe otoczenie się zmienia. Możliwe, że niedostrzegalnie dla nas, ale się zmienia. Co to oznacza dla każdego z nas? Oznacza po prostu, że nie ma sensu zmieniać całego świata, tych wszystkich miliardów ludzkich istot. Wystarczy, że zmienię się ja,
zmienisz się ty. Ważne jest, abyśmy to my sami nauczyli się nie lękać i nauczyli się kochać. My zmieniamy się, zmienia się cały świat. Przecież zbiorowa świadomość, której jesteśmy współtwórcami, tworzy swoiste pole pamięciowe. To jest tak zwane pole morfogenetyczne według angielskiego biologa Ruperta Sheldrake'a. Jego prace są nieprawdopodobne. Zresztą pisze szerzej o tym w dwutomowym opracowaniu Biomagnetyzm. I to pole pamięciowe otaczające kulę ziemską, w którym przechowywane jest w postaci impulsów myślowych wszystko to, co ludzkość, nie tylko ludzkość, kiedykolwiek czuła, myślała, czyniła. Tak na marginesie dodam od siebie w tej chwili, że ezoterycy nazywają to kroniką Akaszy. Ja często używam, i nie tylko ja, nazywam to kosmiczną biblioteką programów, wszystkiego tego, co ludzkość wyprodukowała myślą, uczynkiem, intencją itd., itd. Japońscy naukowcy zaobserwowali w 1952 roku zjawisko, które nazwali efektem setnej małpy. Odkryli, że nowe umiejętności nabyte przez pewien procent małp stają się naturalną umiejętnością gatunku. To kolejne świadectwo kolektywnej świadomości pośród gatunków, świadectwo istnienia gatunkowego banku informacji. Z tego banku informacji później czerpiemy. Tutaj mała dygresja z mojej strony. Swego czasu moja mama opowiadała taką historię. Widziała, jak kotka, która urodziła już swoje małe, one troszeczkę podrosły, widziała, jak ta kotka prowadzi swoje pociechy, a które z nich tak się troszeczkę oddalało, więc ona od razu łapą pod siebie podciągała i one miały iść za nią, jako za panią matką. Oprócz tego mama widziała, jak ona przynosi po prostu takie no, nadwątlone, że tak powiem, myszki, po to, żeby te kociaki nauczyły się z nimi postępować odpowiednio. Wiecie, o co chodzi? I teraz pytanie, ta kotka nie chodziła do żadnej szkoły. Ona tylko jest w szkole życia. Z czegoś ktoś ją tego nauczył. Skąd ona to czerpie wiedzę, umiejętności? Przecież koty nie mówią. Koty tylko mruczą, wylizują sobie nawzajem sierść albo sobie i tak dalej. Tak samo psy, tak samo każde inne stworzenie. Kto te stworzenia uczy? Ale z drugiej strony zauważcie, w ostatnich latach ten szalony postęp informatyczny, małe dziecko, 3-4-letnie dziecko, dajesz mu komórkę do ręki albo chce włączyć telewizor, on doskonale sobie z tym poradzi, intuicyjnie, a my dorośli często musimy czytać instrukcje, jak to się odbywa, a to dziecko intuicyjnie po prostu robi. Mam akurat siostrzenicę, w tej chwili już chyba 9 lat. Mam również moją ciotkę, która jest jej babcią jednocześnie. I często właśnie ta moja ciocia, Jadwiga, nie umiał czegoś tam zrobić na komórce i tak dalej, więc Wiktoria, możesz to zrobić? Jaki to problem? Bach, bach, bach i już ona wie. Nikt jej tego nie uczył. Ona się jakby sama nauczyła. Skąd czerpie te informacje? Właśnie z tych pól pamięciowych. I teraz, jakie więc zasoby zgromadziliśmy, z takich korzystamy? Jeśli w spichrzu przechowujemy zapleśniałe ziarno, to dobrej mąki, dobrego chleba z takiego ziarna z pewnością nie będzie. Jeśli tylko jeden z nas wprowadzi do tego pola, do tego banku informacji dobry wzór, to inni również będą mogli z niego korzystać. I tutaj cytat jest. Początek cytatu, jedną z najbardziej godnych uwagi zdolności ludzkiego mózgu jest zachowywanie informacji o doświadczeniach, emocjach i myślach, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, w informacyjnej przestrzeni wszechświata. Istnieją unikalne osoby, które z tego pola potrafią czerpać informacje.
Moim zdaniem każda istota ludzka połączona jest z kosmosem poprzez kanały energetyczne. To jest cytat z naukowca rosyjskiego, pana Ługowienko, naukowca z Instytutu Ziemskiego Magnetyzmu i Fal Radiowych z Rosyjskiej Akademii Nauk. A więc jesteśmy, kochani, ty i ja, wszyscy my, częścią większej całości. I tu zacytuję teraz Alberta Einsteina. Jak każde dzieło i człowiek jest częścią całości, którą nazywamy wszechświatem, jest tylko z zewnątrz ograniczony czasem i przestrzenią. Przeżywam sam siebie, jakbym był oddzielony od pozostałych. Ale jest to tylko pewien rodzaj optycznej iluzji powszechnej świadomości. Zobaczcie, mamy 5 palców. Każdy palec jest oddzielny. Naprawdę oddzielny? Przecież wszystkie palce współpracują. Nawet nie zastanawiam się, co teraz robię, jakie ruchy powodują. Z automatu. Chcę, to robię. Zaciskam w pięść, wystawiam kciuk, fajnie jest, albo pokazuję coś innego, nie będę tutaj demonstrował do końca i tak dalej. I robię to błyskawicznie. Wszystkie palce stanowią jedną całość. Pomimo tego, że pozornie są oddzielone. Oczywiście to jest tylko taki przykład drobny. Jeszcze jeden cytat z Alberta Einsteina. Istota ludzka jest częścią całości. Człowiek doświadcza siebie, swoich myśli i odczuć jako oddzielonych od całej reszty. Jest to rodzaj złudzenia optycznego, któremu ulega ludzka świadomość. To złudzenie jest pewnego rodzaju więzieniem zamykającym nas w kręgu naszych osobistych pragnień i uczuć, żywionych wobec kilku najbliższych osób, na przykład z rodziny. Naszym zadaniem powinno być wyzwolenie się z tego więzienia poprzez poszerzanie zasięgu tego współczucia, współodczuwania, empatii, tak żebyśmy objęli nim wszystkie żyjące istoty i całą naturę w jej pięknie. Nikt nie jest w stanie osiągnąć tego w pełni, ale już samo usiłowanie jest częścią wyzwolenia i ugruntowania wewnętrznego bezpieczeństwa. Ciągle jeszcze wielu ludzi, w tym kochani naukowi ortodoksi, a ja bardzo często o tym mówię w audycjach, nie może zrozumieć, że istnieją możliwości komunikowania się między ludźmi bez fizycznego kontaktu. Posłuchajcie, czy kiedykolwiek, tu pokazuję tę komórkę, kiedykolwiek ktoś mówił, że coś takiego będzie, że można będzie z drugim człowiekiem rozmawiać? Dzisiaj nagrywam tę audycję, wy mnie widzicie, ja do was mówię, jak to się dzieje. Jak byłem mały, jeszcze telewizorów nie było w Polsce, to już chodziły jakieś słuchy, że są jakieś, słuchajcie, skrzynki, w których występują ludzie i można widzieć tych ludzi daleko, daleko. Jako mały berbecz kompletnie tego nie rozumiałem. Pierwsza audycja, którą oglądałem, to był mecz hokeja. Ojciec zaprowadził mnie do świetlicy w naszej miejscowości, w Bielsku Podlaskim. Pozdrawiam szczególnie mieszkańców, w ogóle wszystkich podlasiaków, ale wszystkich was tu słuchających. I oglądałem, co tam się dzieje, kompletnie nie rozumiałem, o co tu chodzi. Co to jest ta telewizja? Oczywiście telewizja czarno-biała. Nie może zrozumieć wielu z nas, że tak naprawdę każdy z nas jest fragmentem całości, że nie jesteśmy oddzielnie funkcjonującymi, odrębnymi, autonomicznymi jednostkami. Jesteśmy częścią olbrzymiej, wspólnej całości, z której każdy ma wpływ na tę całość. Właśnie dlatego pracujmy nad sobą. Naprawdę warto. Nie ma na co czekać. Po co czekać? Tu nie ma przegranych i nie ma pierwszego, ostatniego miejsca. Nie chodzi o te pierwsze miejsca, o to zmieszczenie się, kochani, na pudle. Wszyscy mogą stać się zwycięzcami niezależnie od momentu rozpoczęcia zawodów. I wszyscy są równi. Nie ma lepszych, nie ma gorszych. Jedziemy w tym samym peletonie. Najwyżej może być on rozciągnięty, ale ciągle stanowi tę samą grupę kolarzy.
Na długiej drodze kosmicznej podróży żadne wyprzedzenie nie jest znaczne, a każde czemuś służy. Bo każdy jeden drugiemu ma służyć. A nie na tej zasadzie, że mamy ludzi do czyszczenia moich, że mam człowieka do czyszczenia moich butów, do podawania mi czegoś, posiłku i tak dalej. Tak, w restauracji jak najbardziej. Ale my się wymieniamy materialnymi usługami, narzędziami, przedmiotami i tak dalej. Ale to taka moja dygresja. Zrozumiałe, że ktoś może obawiać się, że nie da rady. Nie wie również od czego zacząć. Zacznijmy po prostu od powiedzenia w ciemno Bogu, absolutowi, źródłu wszechogarniającej miłości. Tak, bądź wola Twoja. Fiat voluntas tua. I jako w niebie, tak i na ziemi. To jest potężna metafora. Co to znaczy w niebie i co to znaczy tak i na ziemi? I jak mówił Edgar Cayce, śpiący prorok amerykański, niesamowity w ogóle, niesamowita istota, czyń to, co powinieneś czynić, a Bóg pokaże ci, co czynić dalej. Czyli inaczej, kochani, ja wielokrotnie tego doświadczałem. Nie wiem, jak to robić, ale mówię, dobrze, Boże, robię to, ale nie mam pojęcia, więc w takim razie, no to w zasadzie to jest twoja sprawa. Co ja mam zrobić? I kiedyś usłyszałem taką odpowiedź. No właśnie, oddaj to dla mnie, a ja ci wszystko podpowiem. Z tym, że tego nikt za nas, za ciebie nie wypowie, tej twojej, tych słów. Boże, bądź wola Twoja. Nikt za nikogo tego nie wypowie. To ma być nasze, indywidualne. Jeżeli tego nie powiemy, to jesteśmy w sytuacji takiego, wiecie, dziecka, takiego syna marnotrawnego, któremu wolno. Bóg moim zdaniem oczywiście dał nam wolną wolę. Możemy robić sobie co chcemy, rób ta co chce ta. A więc to nie jest hasło w ogóle Jurka Owsiaka, kompletnie, tylko Franciszek z Asyżu, święty Franciszek z Asyżu o tym mówił. Jesteśmy wolni, możemy robić co chcemy, bo dostaliśmy od Boga wolną wolę. Tylko jest uwaga, to nie oznacza, że jeżeli wolno, to znaczy, że to jest pożyteczne, wszystko wolno. Nie, 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 nie. Bo wszystko to, co my robimy, kończy się, ta wolność kończy się na innych. Zasada jest taka jedna. Zawsze pomagać, nigdy nie krzywdzić. Wspomagać, pomagać, ale nigdy nie krzywdzić, również siebie. A więc te słowa bądź wola Twoja oznaczają w ten sposób dajemy Bogu przyzwolenie na działanie absolutowi, źródłu tej wszechogarniającej mądrości, tym zasobom wszechświata. Niech one działają. Przecież nikt nie może ingerować bez naszej zgody w nasze życie, w to, jak chcemy je przeżyć. I tu znowu cytat z Ewangelii Życia Doskonałego. Wola człowieka, nawet upadłego, musi być szanowana. Nikomu więc nie można pomóc i nikomu nie można nikogo nie można zbawić wbrew jego woli. Słusznym jest więc stare powiedzenie, że Bóg najlepiej pomaga tym, którzy sami sobie dopomóc potrafią. I ja do tego zagadnienia w tej mojej książce wracam jeszcze często. Warto również pamiętać, kochani, że nikt za nas niczego nie załatwi. Do wszystkiego mamy dojść sami. W tym sensie to my sami mamy zbierać swoje doświadczenia, dojrzewać, przerabiać lekcje, mające na celu przypomnienie nam, kim naprawdę jesteśmy. A kim my jesteśmy? Zaraz o tym jeszcze może powiemy. Mamy doświadczać tego, co sami stworzyliśmy, myślą, mową, uczynkiem czy zaniedbaniem. Bo nasza świadomość kształtuje naszą rzeczywistość. No ale jeżeli, słuchajcie, wrócimy do tej wolnej woli, bo się toczą nieraz dysputy, kto tam nam dał wolną wolę, od nas nic nie zależy i tak dalej,
A więc mamy tą wolną wolę, czy też nie? No i mam tutaj taką historyjkę, właśnie w tej mojej książce o wolnej woli. A może z tą naszą wolną wolą jest tak, jak z możliwością następującego wyboru. Otóż Bóg stworzył Ewę, Ewcię, przyprowadził ją do Adama i mówi: no, Adaśku, a teraz możesz wybrać sobie żoneczkę. Nie oznacza to, że inni nie mogą nam oczywiście w różny sposób pomagać. Człowiek, cytat tutaj jest, człowiek nie może liczyć na samego siebie. Nie ma gruntu pod nogami. Na co może mieć nadzieję, to Boże miłosierdzie i wierność. Nigdy nie pojęta do końca tajemnica Jego miłości. To jest cytat z książki Spotkać Boga w człowieku Władysłausza Borosa. Pojawiają się więc z pewnością na naszej życiowej drodze posłańcy Boga, Jego aniołowie, w ludzkich postaciach. Bądźmy uważni, bo możemy przegapić ich obecność. Nie będą mieli skrzydeł, nie będzie otaczać ich złocista aura. Przynajmniej tego nie będziemy w stanie dostrzec. To będą zwykli ludzie. Wykonają swoje zadanie i odejdą, nie żądając nic w zamian. Powinniśmy jednak być im wdzięczni. Ja na mojej drodze, kochani, spotkamy wielu takich aniołów. Aniołem był na przykład Józef. Nie będę wymieniał nazwisk, bo to nie jest istotne. Temu człowiekowi zawdzięczam wprowadzanie na duchowe ścieżki. Wszelką życiową naukę, wychowanie i wsparcie w bardzo ciężkich dla mnie chwilach. Aniołami byli na przykład Renia i Zbyszek, moi znajomi z Ełku, gdzie mieszkałem, którzy dzielili się ze mną tym, co sami posiadali. Dzięki nim przetrwałem wyjątkowo trudny dla mnie pod względem egzystencjalnym czas. Prawda, jak można pięknie nazwać zwyczajną biedę i wynikające z niej konsekwencje? Bo zaliczyłem takie coś. Zaliczyłem, znaczy posmakowałem taki troszeczkę jakby bezdomności, głodu, ale to były tylko, wiecie, takie liźnięcia. Ale chodziło o to, żeby przeżyć coś sobie. Co to znaczy? Co wówczas człowiek czuje? I pojawiali się ci aniołowie, którzy im pomagali. Aniołem była i ciągle jest moja mama, której modlitw i próśb w mojej intencji Bóg wysłuchał i która zawsze wspierała mnie nie tylko duchowo. Nieskończone z nią dysputy, wspólne czytania Biblii, bo byłem głodny tego, bo chciałem wiedzieć, o co tam chodzi w ogóle. Co to za te teksty takie? Czytać na klęczkach, kochani, czy kompletnie czytać, ale mówić sobie nic nie rozumiem, to musi być mądre i tak dalej. A więc dochodzenie do tych samych wniosków, wspólne przeżywanie radości, odkrywania Boga w nas i Jego niesamowitej miłości. Tego się nie da przecenić. Zrozumie to dogłębnie jedynie ten, kto doświadczył podobnego. Nie sposób wymienić innych posłańców Boga, którzy pojawiali się i pojawiają na mojej ścieżce, wielokrotnie mi pomagali, pomagają nadal. I kochani, odbiegam od tekstu, wy również spotykacie takich posłańców, wielu, wielu, wielu. I wy jesteście, bywacie takimi posłańcami. Należy im się ogromna wdzięczność. Tak samo w tej chwili wy wszyscy, którzy słuchacie mnie, jesteście też takimi posłańcami dla mnie, bo wy tego słuchacie, a jednocześnie też jestem posłańcem, bo wam coś przekazuję. Nie moje kompletnie mądrości, zupełnie. To nie są moje mądrości, absolutnie. Byłbym głupcem na dobrą sprawę, gdybym przywłaszczył to, co nie moje. Ale tutaj, kochani, warto również wspomnieć o drugiej stronie medalu. Dlaczego? Dlatego, że warto wspomnieć jednak i tych, którzy zachowywali się zgoła inaczej. Byli dla mnie takimi czarnymi aniołami, nazwijmy to tak. Ale dzisiaj tym również jestem szczerze wdzięczny. Nie przypuszczam, aby sądzili, że są również moimi aniołami. Ja o nich wówczas w trudnych chwilach myślałem, że są raczej wysłannikami tej ciemnej strony. Niekiedy nadal pojawiają się
takie właśnie myśli. I mają moją autentyczną wdzięczność. I wszyscy, którzy ciosali mi kołki na głowie, którzy podkładali nogi, którzy zazdrościli, którzy zachowali się okropnie w stosunku do mnie, mają moją autentyczną wdzięczność. Dlaczego? Dlatego, że przecież bez nich nie byłbym dzisiaj tym, kim jestem. To oni umożliwili mi przyjrzenie się sobie. Oni byli zwierciadłami mojej duszy. Oni odkrywali przede mną moje mroczne cechy po to, aby mogły wydostać się na dzienne światło i ulec zniszczeniu, jak życie wampira w słonecznych promieniach. Kochani, może bardzo poetycko albo zgoła grafomejsko to brzmi, prawda? Ale taka jest wszakże moja prawda. Spotkałem więc w życiu wielu aniołów i ja dzisiaj mogę powiedzieć, to zupełnie świadomie, już mówiłem o tym, że sam byłem wielokrotnie aniołem dla innych. Dziś mogę to powiedzieć, powtórzę, o sobie bez żadnej fałszywej skromności i lęku. Czy przypadkiem nie będę w tym pyszny? Czy nie zgrzeszę nieskromnością? Nie, bo taka jest prawda. Bo to jest dar, który otrzymaliśmy również. Że możemy na przykład innym pomóc i świetnie się z tym czujemy, ale to jest boski dar. To nie jest nasze. Ty również, wszyscy wy, jak każdy z ludzi, z pewnością możecie być wspaniałymi aniołami dla innych. Nie przegapmy więc żadnej okazji, aby pomagać innym. Choć faktem jest, że nie każdemu można pomóc. Zasada jest też taka, że ten ktoś powinien poprosić nas o pomoc. Bo czasami, mówię, dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane. Ale od tych, którym pomagamy, nie oczekujmy wdzięczności. To my bądźmy wdzięczni, że mogliśmy wyświadczyć dobro dla innych. Nie myślmy wówczas, jacy to jesteśmy wspaniali i dobrzy. Nie wywyższajmy się, mimo tego, że rzeczywiście jesteśmy wspaniali, ponieważ nasza wspaniałość pochodzi od Boga i ją Mu zawdzięczamy. Cokolwiek by nie mówić. Mówię to z pełną powagą, z pełną świadomością. I tu cytat z książki Rozmawiając z niebem Jamesa Van Praga. Rodzimy się na ziemi, by co dnia uczyć się miłości i odpowiedzialności za siebie i innych. Rozpoczynając pracę nad sobą, zapomnijcie o chciwości czy chęci wywyższenia się. W pracy duchowej brak miejsca dla rozbuchanego ego. Nie brak natomiast miejsca dla wszelkich, nawet najdrobniejszych przejawów miłości. Kochani, nic nie wiem o was, o tobie, poszczególnych was, o waszych radościach, smutkach, o waszych porażkach, sukcesach. Może, że już dawno rozpoczęliście dialog z Bogiem, może, że wyprzedziliście mnie znacznie na drodze duchowego rozwoju. To bardzo dobrze, naprawdę bardzo dobrze. Gratuluję wam tego z całego serca. Wiem, że w takim razie i będziecie mnie wspomagać. I to robicie cały czas. Będąc tu na tym kanale, słuchając, pisząc, robiąc subskrypcje, dzieląc się z innymi przemyśleniami, pracując nad sobą, myśląc o tym, o czym ja mówię, a to nie jest przypadkowe, to w ten sposób mnie wspieracie na odległość, mentalnie. I dlatego, jeżeli mówię wam, że dziękuję wam za to, że w ten sposób jesteście takimi moimi aniołami ludzkimi, w ludzkich postaciach, to ja również mogę być waszym aniołem. Każdego z was i wszystkich was. I to jest bardzo proste. Ale uwaga, na zakończenie, kochani, jeszcze sobie taki żarcik o tych zmianach. No bo chcemy się zmienić, ale pytanie, czy wytrwamy na tej ścieżce zmian. Jest historyjka o pilocie, który chciał się zmienić. Palą się silniki lecącego samolotu. Katastrofa jest nieunikniona. Pilot wyskakuje z maszyny, pociąga za uchwyt otwierający spadochron i nic. Spadochron nie otwiera się. Pociąga za uchwyt spadochronu awaryjnego, również nic. Spadochron nie otwiera się.
Nie widząc wyjścia z tej sytuacji, pilot zaczyna się modlić. Panie Boże, wybacz mi wszystkie moje grzechy. Proszę, jeżeli sprawi, że przeżyję ten upadek, to ja się zmienię, daję słowo, zmienię się. Nie będę latał po pijanemu, nie będę bił żony, dzieci. Zacznę lubić teściowo, będę chodził do kościoła i modlił się wieczorami. I nagle, łup, pilot spada w stok siana, wstaje, szybko otrzepuje się, mówi: cholercia, jak człowiek jest w szoku, to takie głupoty wygaduje. I kochani, to byłoby na dzisiaj tyle. Tak trochę może i żartobliwie. Nie wiem, czy dla wszystkich ta jest audycja. Myślę, że dla was na pewno. Bo jeżeli w ogóle jesteście na tym kanale, to a tutaj no, podaję takie różne kontrowersyjne treści. Wszystko to, co mi w duszy gra. A więc jak widzicie, nie zamykam się tylko w tej materii, w tym zdrowiu, w tej magnetostymulacji, w tych polach magnetycznych, w tym zakwaszeniu, w tych innych historiach. Dlaczego? Bo my nie jesteśmy tylko istotami materialnymi. Materia to jest tylko nasze ciało. To jest kosmiczny nasz skafander. Nałożyłem tą koszulkę, ale za chwileczkę mogę nałożyć inną koszulę. Ubrać się w garnitur. Mogę włosy tak czesać, a mogę włosy tak czesać, tak? A więc materia nic nie znaczy. Materię można zmienić. Natomiast w tej materii my jesteśmy. Wielokrotnie nieraz mówię. O dziewczynach mówimy, my mężczyźni. Zobacz, ale fajne ciałko poszło. Ale ta albo inaczej, ta dziewczyna ma fajne ciałeczko, piękne ciałko. Albo mówi o sobie samym na przykład ktoś tam, ale ma fajne ciało, co? Fajne ciało, co? I tak dalej. Zaraz to znaczy, że ja mam ciało. Ty masz ciało, a nie ciało ma ciebie. Więc nie jesteśmy tylko ciałem. Jesteśmy istotami duchowymi przeobleczonymi w tą materię. Ta materia może się rozpaść, ale my zostajemy cały czas. I teraz tylko chodzi o to, żebyśmy faktycznie zaczęli nad sobą pracować. Bo nie jesteśmy czasami myślącymi, chodzącymi układami pokarmowymi i wydalniczymi. Tu weszło, tam wyszło i sprawa załatwiona. Co z naszymi uczuciami? Co z naszą miłością, czasami nienawiścią? Jeżeli mamy takie coś, nienawiść, to trzeba nad tym pracować, bo to jest uczucie, które nie tylko niszczy innych, ale niszczy przede wszystkim nas samych. Zwróćcie uwagę, że ci, którzy, jeżeli Biblia mówi, że oddaj pomstę Bogu, zostaw to. Nie, nie, ja tego mu nie daruję. I teraz pytanie, ten ktoś nawet już nie pamięta, ten nasz krzywdziciel czasami co zrobił, bo był nieświadomy kompletnie. A my cały czas w nas się tam po prostu kotłuje i nas to wszystko po prostu zabija. Pytanie, czy to jest sens. Więc słuchajcie, ta dzisiejsza moja audycja oczywiście jest to tylko taki pretekst e, do tego, żeby zacząć myśleć o sobie, o własnym postępowaniu, o tym, czy faktycznie warto pracować nad sobą, a co to znaczy pracować nad sobą, a co to rozwój osobisty, a raczej osobowy, a co to znaczy rozwój duchowy, a po co to jest, a do czego to służy, a co ja z tego będę miał i tak dalej, i tak dalej. Kochani, dziękuję wam, że jesteście, żeście wysłuchali tej takiej trochę nietypowej audycji. Ale myślę, że to też jest bardzo potrzebne. Zresztą mam całą playlistę, kochani, nie samym chlebem żyje człowiek. I ta audycja również w tej liście się znajdzie. No więc życzę wam jeszcze raz, powtarzam, wszelkiego dobra, a przede wszystkim tego, żebyście byli cierpliwi na tej ścieżce pracy nad samymi sobą. Cześć, trzymajcie się, papatki.